Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny orzechowiec. Mięciutki orzechowy biszkopt z kremem budyniowym i brzoskwiniami. Budyń użyję ajer koniakowy, co podkreśli jeszcze fajny smak naszego ciasta. Biszkopt z dużą ilością orzechów jest naprawdę wilgotny, nie trzeba go nasączać i super się sprawdzi na święta i na każdą inną okazję. Do kawy. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od ugotowania budyniowej masy. Mam tutaj litr mleka. Większość przeleję sobie do garnka i zagotuję. Trochę sobie zostawię, około 200 ml, może troszkę mniej, żebym mogła jeszcze w tej resztce rozpuścić budyniowy proszek oraz mąkę. Do mleka dodaję 120 g cukru. Zamieszam z cukrem i poczekam, aż mi się zagotuje. Do pozostawionego mleka dosypuję 2 budynie w proszku. U mnie są to dzisiaj ajer koniakowe, ale oczywiście może być dowolny. Może być waniliowy, śmietankowy, nawet toffee się sprawdzi. To już jak wolicie. Ja mam dzisiaj ajer koniakowy. Dodam sobie również 3 łyżki mąki pszennej, ponieważ chcę, żeby masa była gęsta. I zamieszam. Budynie do tego przepisu użyję bez cukru, każdy po 35 g. Mleko mi się zagotowało. Możemy dolać naszą mieszankę i ugotować budyń. Gotujemy jeszcze przez minutę, dwie. Jak zacznie porządnie bąbelkować, wtedy będziemy mogli go wyłączyć, bo on musi być zagotowany. Mąka nie może być surowa. Wyłączony budyń nakrywam folią spożywczą na powierzchni, tak żeby folia dotykała budyniu. Uważajcie, tylko się nie popaszcie. Tak przykrytą masę zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Nie może być lekko ciepła, musi całkowicie być zimna, żeby masa nam się nie zważyła. Teraz przygotujemy biszkopt. Masa budyniowa nam stygnie. Mam tutaj 8 białek, które oddzieliłam od żółtek. Musimy utrzeć je na pianę. Jak się spienią, to dodam szklankę cukru i jeszcze trochę poucieram, aż się cukier zacznie rozpuszczać. Wtedy dodajemy żółtka po jednym. Piana się już mocno spieniła, dosypujemy cukier. I jeszcze z cukrem razem ucieramy kilka minut. Na koniec dodajemy po jednym żółtku. Teraz do masy dodaję orzechy laskowe mielone, 200 g. To są niepełne 2 szklanki. Dodaję również 2 łyżki mąki pszennej oraz 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszamy, ale już nie robotem, tylko szpatułką lub drewnianą łyżką, aż się połączy wszystko dokładnie. I gotowe. Wykładamy na blaszkę o wymiarach 35 na 25 cm. Spód wyłożyłam papierem do pieczenia, boków niczym nie smaruję, jak przy biszkopcie. I przekładamy masę. Wygładzamy
i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół i będziemy piekli około 30 minut. Upieczony studzimy. Ciasto już wystygło, możemy obkroić je dookoła. Ciasto wyjmę z blaszki, odwrócę i zdejmę papier. Musimy je teraz rozkroić na dwie części. Wierzchnią część na razie zdejmę, a dolną ułożę z powrotem w blaszce. Do misy robota wrzucam 200 g już miękkiego masła w temperaturze pokojowej. Będę je ucierać, dodając wystudzoną masę budyniową. I ucieramy. Pamiętajcie, żeby masa była całkowicie wystudzona. Nie może być lekko ciepła, tylko całkiem zimna, żeby masa nam się nie zważyła. Masa już gotowa. Jeszcze tylko ostatnia rzecz, brzoskwinie, bo chcę zrobić to ciasto właśnie z brzoskwiniami. Kroję je w kawałeczki. Odsączyłam z soku i kroję w taką troszkę większą kostkę. Możemy składać już nasze ciasto. Na pierwszą część orzechowca wykładamy w zasadzie większą część masy. Zostawiam tylko trochę na sam wierzch, żeby można było cieniutką warstwą posmarować. Na masę rozkładam brzoskwinie po całej powierzchni. Na wierzch przekładamy delikatnie drugą część ciasta. Ona jest bardzo wilgotna, tak jak już mówiłam, i może się troszkę rozpadać. O. Dociskamy ciasto i wykładamy resztkę kremu. Już cieniutką warstwę. Jeśli nie próbowaliście jeszcze budyniu ajer koniakowego, spróbujcie koniecznie. Dla mnie pachnie jak lody Malaga. Jeszcze na wierzch możemy posypać orzeszkami krojonymi. Mogą być laskowe, włoskie, ziemne, jakie lubicie. Do masy idealnie się przykleją. Dajcie je teraz, zanim masa stężeje. I gotowe. Ciasto schładzamy w lodówce, co najmniej kilka godzin. Moje ciasto stało w lodówce całą noc, więc mogę je teraz pokroić. Jest naprawdę mięciutkie i wilgotne. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!